2023 roku to był dzień, który na zawsze zmienił Izrael, na zawsze zmienił Palestynę, strefę Gazy i na zawsze zmienił Bliski Wschód. Od tego momentu minął dokładnie rok, bo dzisiaj, w chwili, gdy nagrywam dla Was tego specjalnego live'a, mamy już 7 października 2024 roku. Poprzednie próby tego live'a były obarczone kłopotami technicznymi. Teraz mam nadzieję, że będzie już bez przeszkód, bo w rocznicę rozpoczęcia tej najbardziej krwawej wojny na Bliskim Wschodzie od wielu dekad chcę Wam odpowiedzieć na Wasze najważniejsze pytania, które zadawaliście przez ostatnie dni na Facebooku, na Instagramie, tutaj także na YouTubie oraz na Twitterze podcastu Świat. To zatem dzień, czy też ten live jest poświęcony właśnie tym Waszym pytaniom, czy też odpowiedziom na te właśnie pytania, żebyście mogli lepiej zrozumieć to, co dzieje się w tej chwili na Bliskim Wschodzie. A to, co dzieje się, to już nie tylko, jak wiemy, wojna w Gazie, ale wojna Izraela z Libanem. Kilkanaście dni temu Izrael zaatakował Liban z powietrza, a potem wszedł do Libanu żołnierzami wojsk lądowych. Obejrzyjcie zatem tego live'a do końca, bo to nie będą tylko pytania dotyczące i odpowiedzi dotyczące wojny w Gazie, ale także to wszystko, co dzieje się w tej chwili w Libanie. Zaczynamy. Ja tutaj mam tableta, na którym mam ściągę ze wszystkimi Waszymi pytaniami, bo poukładałem je w taką chronologiczną, czy też w taką logiczną całość po to tylko, żebyście lepiej mogli to wszystko zrozumieć, żebyście mogli to, żebyście mogli widzieć to, co dzieje się w jakimś takim porządku, przede wszystkim logicznym. Zacznijmy od pytania, dlaczego doszło do wojny w Gazie. To jest najbardziej oczywiste pytanie z tych wszystkich pytań, które docierają do tego czasu. No, trzeba pamiętać, że ta wojna w Gazie to jest część konfliktu izraelsko-palestyńskiego, konfliktu, który przyjmijmy sobie dla uproszczenia trwa od 1948 roku, czyli od ogłoszenia niepodległości przez państwo Izrael. Oczywiście część z Was może powiedzieć, że ten konflikt trwa znacznie dłużej, to prawda, ale de facto, ponieważ jest to bardzo trudne do ustalenia, kiedy on tak naprawdę się zaczął, to przyjmijmy sobie ten 1948 rok, mając oczywiście świadomość tego, że niesnaski i wojna między Izraelczykami a Palestyńczykami nie zaczęła się w 1948 roku, tylko znacznie wcześniej. Przyjmijmy tą cezurę po prostu dla uproszczenia. Zresztą macie na górze ekranu teraz link, jeśli oglądacie nas na YouTubie trochę później już niż tenże live, macie link do filmu, który wyjaśnia historię konfliktu izraelsko-palestyńskiego właśnie od 1947 i 1948 roku. To, co trzeba wiedzieć, to to, że tereny palestyńskie to jest zachodni brzeg i to jest Gaza. To są dwa miejsca, dwa regiony, które są od siebie oddzielone. Gaza jest od 2005 roku okupowana przez Izrael. Wcześniej w 1988 roku powstał tam Hamas, czyli jeden ze zbrojnych ruchów oporu palestyńskiego, który postawił sobie oczywiście za cel niepodległość państwa palestyńskiego, tyle że niepodległość wywalczoną z bronią w ręku. I Hamas był do niedawna jeszcze jednym z tych najbardziej okrutnych ruchów, najbardziej ekstremalnych ruchów, który mówił o tym, że Izrael należy zmieść z powierzchni ziemi. Tenże Hamas w 2006 roku przejął władzę w Gazie, no i od tego czasu datują się konflikty między Izraelem a Hamasem, konflikty czy też wojny 2008, 2012, 2014, 2021, no i 2023, ta wojna, o której mówimy. Oczywiście zaznaczam, bo część z Was też pisze o tym w komentarzach, na przykład tutaj na YouTubie i na Instagramie, że tak naprawdę ta wojna trwa od wielu, wielu lat. Dzielimy sobie to na pewne etapy też dla uproszczenia, czyli ten najnowszy etap to etap, który zaczął się właśnie 7 października 2023 roku. Te poprzednie wojny uznajemy, że są to właśnie etapy tego samego konfliktu. Hamas chciał, jak twierdzą jego przedstawiciele, przypomnieć światu o zapomnianej już sprawie palestyńskiej, sprawie, która zeszła z radarów w ostatnich kilku latach i stąd ten atak w 2023 roku, kiedy to tysiące bojowników Hamasu wdarły się do Izraela, szturmowały miasta na południu Izraela, zabijały cywilów i porwały kilkaset osób właśnie do Gazy, bo Hamas właśnie w ten sposób działa, co oczywiście nie jest usprawiedliwieniem, no ale to przypominanie światu
o sprawie palestyńskiej. W ich wydaniu właśnie tak wygląda to właśnie w ten sposób, że działają bombą, karabinem, mieczami również i różnymi innymi bardzo brutalnymi metodami, których świat zachodu, jak wiemy, nie akceptuje. Pytanie numer 2. Mniej więcej jaka jest liczba ludności Gazy, której udało się przeżyć te okrutne ataki? Gdzie obecnie przebywają ci ludzie? I tutaj jest ten moment, żeby chyba powiedzieć o ofiarach najpierw. Przed wojną w Gazie, przed tą wojną w 2023 roku mieszkało ponad 2 miliony osób. 2 miliony 200, 2 miliony 300, tak się szacuje. Według oficjalnych szacunków palestyńskich i izraelskich, w Izraelu w czasie tego szturmu Hamasu 7 października 2023 roku zginęło między 900 a 1200 osób. Tutaj są bardzo różne źródła. Według szacunków palestyńskich w Gazie od początku tej wojny, kiedy to w Izrael w reakcji na to, co stało się w Izraelu, czyli właśnie na ten szturm Hamasu, najechał Gazę najpierw z powietrza, a potem z lądu. Wtedy właśnie, dzień dobry, witamy wszystkich na czacie. Wtedy właśnie Izrael najechał na Gazę i od tego momentu zabił prawie już 42 tysiące ludzi. Większość to cywile, kobiety i dzieci. Część z nich to bojownicy Hamasu, islamskiego dżihadu i różnych innych bojówek zbrojnych, ale szacuje się, że to jest niewielka część ofiar. I teraz, jeśli mamy ponad 2 miliony osób mieszkających w Gazie i 42 tysiące zabitych, ale też są szacunki, które mówią o znacznie większej liczbie zabitych, bo nie wiadomo, ile tak naprawdę ciał jest teraz w gruzach, bo wiele z tych budynków w Gazie legło właśnie w gruzach po izraelskich bombardowaniach i możemy mówić o 42 tysiącach, ale inne szacunki mówią, że być może nawet 200 tysięcy osób zginęło. No to mamy niecałe 2 miliony, nieco ponad 2 miliony osób, które do tej pory przeżyły. No i ci ludzie w tej chwili się przemieszczają. To są ludzie, którzy mieszkają czasami na północy strefy Gazy i kiedy tam wojsko izraelskie atakuje albo daje sygnał, że będzie atakowało, ci ludzie przemieszczają się gdzieś na południe albo w inne rejony Gazy. Potem, kiedy na południu znowu dochodzi do ataków izraelskiego wojska, ci ludzie znowu przemieszczają się na północ. I wiele z tych osób, wiele z tych grup, które przemieściło się, robiło to już kilkanaście razy albo nawet i więcej, zmieniało miejsce pobytu w Gazie. Z początku wiele z tych osób chroniło się u rodzin, które mieszkały w innych rejonach Gazy, a których domy były jeszcze całe, no ale wraz z upływem czasu tych domów nietkniętych pozostało coraz mniej. W tej chwili ocenia się, że około 60% domów w Gazie jest całkowicie zrujnowanych. W związku z tym i ci ludzie mają warunki, nie mają po prostu gdzie się podziać. Stąd też bardzo duża, rosnąca liczba osób mieszka albo w szkołach ONZ-u, przeludnionych zresztą, gdzie czasami trzeba czekać cały dzień do toalety, żeby z niej skorzystać, albo śpią pod gołym niebem, albo jeszcze gdzieś u kogoś kątem, albo po prostu śpią w gruzach, w ruinach, myśląc sobie, że tam nikt już po raz drugi tych gruzów nie zbombarduje. To są naprawdę strasznie ciężkie warunki do życia, potworne i te opowieści, które płyną z Gazy o tym, w jaki sposób ludzie tam żyją, to są opowieści, które absolutnie urągają temu, że mamy XXI wiek. To wszystko oznacza, że około 90% populacji Gazy to są w tej chwili ludzie bezdomni. To są szacunki Caritasu. Ludzie, którzy po prostu uciekają z miejsca na miejsce, chronią się właśnie w budynkach opuszczonych, w gruzowiskach, śpią pod gołym niebem i tak dalej, i tak dalej. Mówiłem o tym, że ta wojna w Gazie to nie jest jedyna wojna, bo od kilkunastu dni trwa też wojna Izraela z Libanem, czy też Izraela przeciwko Hezbollahowi. Hezbollah i Hamas to są dwie bojówki, które dążą do unicestwienia Izraela i to są również sojusznicy Iranu, co istotne w tej całej układance. Izrael zaczął atak na Liban właśnie pod pretekstem wybicia Hezbollahu. To do Libanu na chwilę wróćmy, ale oczywiście ci z Was, którzy chcą posłuchać dalej o Gazie, niech zostaną, bo za chwilę do Gazy wrócimy. Pan Paweł pyta, jak wygląda obecna sytuacja ludności w Libanie? Wiem, że mieszkańcom tego kraju się nie przelewa. Ano, to prawda, nie przelewa się. Pamiętajmy, że Liban cierpi ekonomicznie od 2011 roku. Wtedy zaczęła się wojna w sąsiedniej Syrii i z tejże właśnie Syrii spora część uchodźców, być może nawet 1 milion, może więcej, uciekło właśnie z Syrii do Libanu.
Sam Liban przed tą wojną miał 4 miliony osób, kolejny milion doszedł. No to wyobraźcie sobie, że jeśli mamy Polskę, 38 milionów ludzi, to na przykład z Ukrainy napływa do nas 10 milionów osób. Nie ten milion, który napłynął, tylko 10 milionów osób. Pytanie, jak byśmy sobie z tym poradzili przez nie 3 czy 4 lata, tak jak jest teraz w Polsce przy okazji właśnie tejże wojny, ale przez już lat kilkanaście. Tenże Liban bardzo zatem zbiedniał właśnie przez to, że było tak dużo uchodźców, którzy nie mieli pracy, którzy byli na zasiłkach. I problemy gospodarcze Libanu, które wzięły się również z nieudolności klasy politycznej, się pogłębiały. No a teraz jest jeszcze gorzej. Liban w ostatnim czasie się trochę gospodarczo odbił, ale tylko trochę. Więc ludzie w Libanie bardzo często nie mają swoich oszczędności, bo inflacja, super wysoka inflacja im te oszczędności zjadła. W Bejrucie często też nie ma prądu 24 godziny na dobę, czasami nie ma świateł na ulicach na przykład. To jest rzeczywiście kraj, który jest w ruinie, a teraz jeszcze do tego bombardowania ze strony Izraela, które obracają w gruzy bardzo dużą część południowych dzielnic Bejrutu, ogromnej stolicy Libanu. To właśnie tam, bowiem w południowej części Bejrutu swoje siedziby ma Hezbollah, stąd właśnie tam te bombardowania, ale jak wiemy, bomby spadają też w inne miejsca. Zatem tym mieszkańcom Libanu się nie przelewało wcześniej, a w tej chwili no, nie przelewa się im jeszcze bardziej, bo w Bejrucie, w centrum nad Mariną, można w tej chwili spotkać tysiące ludzi, którzy koczują na takim molo, takiej pięknej promenadzie, po której przechadzali się turyści, po której przechadzali się mieszkańcy Bejrutu w wolnych chwilach. Tam teraz to jest miejsce, które zmieniło się w zupełnie, jeśli ktoś z Was był, bo tam teraz po prostu koczują tysiące ludzi, które uciekły na przykład z południa Libanu. Pan Paweł pyta też, na ile Libańczycy popierają politykę Hezbollahu, a na ile nie. Część popierała, część nie. Trzeba pamiętać, że Liban to jest kraj, który jest wieloetniczny, tam są szyici, właśnie Hezbollah, tam są sunnici, chrześcijanie, druzowie. Tych grup jest sporo, tam istniały bardzo duże podziały polityczne i Hezbollah nie cieszył się jakimś nadzwyczajnym poparciem, przynajmniej wśród sunnitów i chrześcijan. Wśród szyitów tak, to na pewno, ogromnym poparciem, no ale to, co stało się w ostatnich kilkunastu dniach, czyli to, że Izrael uderzył tak mocno i że zaczął bombardowanie Hezbollahu, spowodowało tylko, że Hezbollahowi po prostu urosła popularność. To znaczy Hezbollah stał się dużo bardziej popularny, bo ludzie jednoczą się wokół swoich, czyli Libańczyków, a nie wokół Izraela. Stąd też ten Hezbollah, niezależnie od tego, że przywódca Hezbollahu, Hassan Nasrallah, został zabity w jednym z nalotów, jego następca prawdopodobnie też nie żyje, no to ten Hezbollah cieszy się rosnącym poparciem i pewnie tak będzie, podobnie zresztą jak jest w Gazie. Gaza to jest miejsce rządzone przez Hamas, który to Hamas to są zamordyści, to są autokraci, to są ludzie, którzy w niejednym momencie po prostu potrafią ludzi wtrącić do więzienia za to, że ktoś coś źle o nich powiedział. To są despoci, którzy nie cofają się przed torturami, przed zabijaniem ludzi, którzy krytykują władzę. I o ile nie było do końca pewne, jak dużym poparciem cieszył się Hamas, to teraz wiadomo, że tym poparciem cieszy się ogromnym właśnie ze względu na to, co zrobił Izrael. Kolejne pytanie, wracamy do Gazy. Czy w czasie wojny w Gazie popełniane są zbrodnie wojenne? Czy zbrodnie Izraela w Gazie są trudne do udowodnienia? Czy to, co się dzieje w Gazie, to ludobójstwo? Na górze ekranu, jeśli oglądacie tego live'a z opóźnieniem, to będziecie mieli linka do filmu, który o tym opowiada, właśnie o zbrodniach wojennych w Gazie, więc pokrótce. Zarówno Izrael i Hamas popełniły w czasie tej wojny zbrodnie wojenne, to nie ulega wątpliwości, bo obie strony atakują cywilów, a już samo to jest zbrodnią wojenną. Hamas zaatakował cywilów 7 października 2023 roku, Izrael zabija cywilów, co widać gołym okiem. To, co się dzieje w Gazie, prawdopodobnie jest ludobójstwem. No i zapytacie, czy też może Wam się wydawać dziwne, dlaczego mówię prawdopodobnie o czymś, co jest tak oczywiste, bo w Gazie giną dzieci, bo w Gazie giną kobiety i to widać na materiałach filmowych.
Tyle tylko, że ludobójstwo to jest termin prawny. To znaczy, żeby zaistniało ludobójstwo, musi to ktoś orzec. Więc my wiemy, że Izrael zabija ludzi na masową skalę, my wiemy o tym, że zabijani są cywile, ale jeśli chodzi o ludobójstwo, nie używamy, my dziennikarze przynajmniej tego terminu, ponieważ na razie nie ma, żadne trybunały międzynarodowe nie wydały w tej sprawie wyroków. Na razie jest tylko postępowanie. Nie ma jeszcze zarzutów wobec Izraela. W związku z tym formalnie nie można mówić o ludobójstwie, choć może się to wydawać dosyć oczywiste. Czy zatem zbrodnie Izraela, patrzę na to pytanie, w Gazie są trudne do udowodnienia? No chyba nie są trudne do udowodnienia. Tyle tylko, że to nie jest kwestia udowodnienia. Ponieważ ani Izrael, ani Hamas, no Izrael jest krajem, Hamas jest grupą uznawaną za terrorystyczną przez część państw Zachodu, ale ani Izrael, ani Hamas nie podpisały konwencji, na podstawie których istnieje Międzynarodowy Trybunał Karny, co oznacza, że nie respektują jurysdykcji czy też zwierzchności tegoż Trybunału nad tym, co dzieje się na świecie. Innymi słowy, Międzynarodowy Trybunał Karny może wydać list gończy za Benjaminem Netanyahu, za przywódcami Hamasu, zresztą tak zamierza to zrobić, ale Izrael nie musi sobie z tego robić nic, przynajmniej jeśli chodzi o kraje, które tak jak Izrael zwierzchnictwa nie uznają, na przykład Rosja. Bo Izrael, przez to, że nie podpisał tej konwencji, mówi, że nie musi stosować się do wyroków Trybunału. Innymi słowy, jeśli nawet obie strony popełniły zbrodnie wojenne, a wiemy, że tak jest, to nie będą stawać przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, przynajmniej nie z własnej woli, ponieważ uznają, że ten Trybunał nie ma po prostu prawa działać. Taka to skomplikowana sytuacja prawna właśnie istnieje. Kolejne pytanie, które się z tym wiąże, dlaczego na Rosję nałożone zostały sankcje za atak na Ukrainę, a na Izrael nie, mimo ludobójstwa na Palestyńczykach oraz ataku na Liban? No i w zasadzie na to pytanie już też trochę odpowiedziałem. Po prostu śledztwo Międzynarodowego Trybunału Karnego w sprawie Rosji jest znacznie dalej posunięte, bo to śledztwo, które już ma zarzuty, w czasie którego już postawiono zarzuty między innymi Władimirowi Putinowi, w tym śledztwie, które już trwa, w postępowaniu, które już trwa dotyczącym Izraela, jeszcze takich zarzutów nie postawiono i tylko dlatego, jeśli chodzi o sankcje takie międzynarodowe, a jeśli chodzi o sankcje dwustronne, no to kraje Zachodu jeszcze nie posunęły się, o tym zresztą będę mówił, jeszcze nie posunęły się na tyle daleko, żeby nakładać sankcje na Izrael. Na Hamas sankcje już nałożono, choćby przez to, że Hamas jest na czarnej liście Unii Europejskiej, więc żaden z członków Hamasu, przynajmniej tych wysoko postawionych, nie jest w stanie wjechać choćby na teren Unii Europejskiej. Inną sprawą są konta, są majątki, no ale te majątki najczęściej są w bogatych krajach Zatoki Perskiej, takich jak Katar na przykład, gdzie nie sięga jurysdykcja choćby Unii Europejskiej ani Stanów Zjednoczonych. Zatem to, co dzieje się, jeśli chodzi o sankcje, do tego jeszcze wrócimy do stosunku Zachodu. Jeśli chodzi o Izrael, no to myślę, że jeszcze dużo musiałoby się wydarzyć, zanim takie sankcje zostaną nałożone. Pytanie kolejne to jest w zasadzie seria pytań pogrupowana przeze mnie. Dlaczego nikt nie jest odpowiedzialny za codzienne masakry na mieszkańcach Gazy i Zachodniego Brzegu? Dlaczego dalej jest przyzwolenie na bombardowanie najbiedniejszych krajów takich jak Jemen, Liban, Iran? Dlaczego USA nie zostają pociągnięte do odpowiedzialności za jawne wysyłanie bomb i zabijanie cywilów? Dlaczego kraje takie jak Wielka Brytania, które podlegają i uznają Międzynarodowy Trybunał Karny, nie są uwzględniane jako współwinne ludobójstwa, skoro wspierają syjonizm i terroryzm? Innymi słowy, dlaczego Izrael jest bezkarny? Ano dlatego, że nie uznaje zwierzchności Międzynarodowego Trybunału Karnego, czyli znowu nie uważa, żeby ten Trybunał miał cokolwiek do powiedzenia. Po drugie, Izrael działa metodą faktów dokonanych, czyli nie tłumaczy się nikomu i niczemu. Tłumaczył się Stanom Zjednoczonym, ale o czym jeszcze chcę też powiedzieć, w zasadzie można powiedzieć, że w tej chwili trochę zerwał się ze smyczy Stanom Zjednoczonym.
I Benjamin Netanyahu, premier Izraela, a także dowódcy wojskowi po prostu robią to, co uważają za stosowne i nie przejmują się tym, co robi świat. Jeśli świat ich krytykuje, to zarzucają światu antysemityzm, mówią o tym, że walczą w imieniu całego świata w wojnie z terroryzmem, w wojnie cywilizacyjnej, walczą z barbarzyńcami, jakimi są Hamas, a teraz już także Hezbollah w Libanie, bo znowu, przypominam, całkiem niedawno otwarto ten drugi front. Ocena oczywiście należy do Was, tego co mówi Izrael, ale tak to mniej więcej wygląda. Pytanie pomocnicze, czy w tym roku będzie Hanuka w Sejmie, w związku z tym, co się działo, pytaliśmy, na razie nie wiemy. Pytanie kolejne, kiedy ta wojna ma się szansę skończyć, czy Hamas zostanie pokonany? Ta wojna, zarówno w Gazie, jak i w Libanie, raczej szybko się nie zakończy, czy też te dwie wojny, albo ta jedna, w zależności od tego, jak ją traktujemy. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że Izrael najwyraźniej wydał wojnę wszystkim swoim wrogom w regionie, łącznie z Iranem. Nagrywam tego live'a w momencie, kiedy nie ma jeszcze odpowiedzi, nie ma jeszcze uderzenia Izraela na Iran, ale pewnie takie uderzenie wkrótce będzie. Drugą sprawą jest postać samego premiera Izraela Benjamina Netanyahu, weterana w polityce izraelskiej, człowieka, który rządził Izraelem przez wiele lat, a teraz ciążą na nim zarzuty korupcyjne, za które to w związku z tymi zarzutami może pójść do więzienia. Te procesy, bo to są 4 sprawy, które są prowadzone, to są procesy, które trwały jeszcze długo, długo przed wojną w Gazie. Na czas wojny w Gazie w zasadzie te procesy się zatrzymały, bo w Izraelu jest, no powiedzmy taki zwyczaj, że pewne sprawy na czas wojny zostaną wstrzymywane po to, żeby była jedność, żeby wspólnie walczyć z wrogiem. Benjamin Netanyahu oczywiście na tym cynicznie korzysta. To znaczy to, że te sprawy są prowadzone, to, że próbował przeforsować takie zmiany w parlamencie, żeby parlament mógł go uniewinnić po wyroku sądu, wyroku skazującym na więzienie, to jest jedno. A drugie to jest to, że w czasie, kiedy jest wojna, to nikt nie będzie zajmował się procesem w sprawie premiera urzędującego, który nie było, dowodzi krajem na wojnie. W związku z tym, im dłużej trwa wojna w Gazie, im dłużej trwa wojna w Libanie, a to są wojny, które mogą trwać długo, jeśli Izrael będzie miał dostateczne zasoby ludzkie, zasoby amunicji, broni itd., to póty Benjamin Netanyahu jest bezpieczny. Trzeba pamiętać też, że Izraelem rządzi w tej chwili skrajnie prawicowa koalicja. Koalicja z małymi partiami, które niektórzy nazywają nawet faszystowskimi albo faszyzującymi, które bez Benjamina Netanyahu, które to partie też bez Benjamina Netanyahu nie będą istniały, a które również mają bardzo radykalne spojrzenie, czyli chcą po prostu zrównać całą Gazę z ziemią, zrównać cały Liban z ziemią. W ich interesie, jeśli chodzi o ich elektorat, również jest to, żeby tę wojnę prowadzić jak najdłużej. Stąd też raczej ta wojna szybko się nie zakończy. Czy Hamas zostanie pokonany? Nie sądzę. On może się inaczej nazywać, ale wróci pod taką czy inną nazwą, bo pamiętajmy o tym, że przemoc rodzi przemoc. Hamas ma ileś set tysięcy prawdopodobnie bojowników albo członków, którzy nie są bojownikami, ale teraz nimi właśnie zostali w związku z tym, co się dzieje. Izrael, trudno powiedzieć tak naprawdę, ile tych bojowników zabił, ale na pewno nie jest to nawet połowa. Cała reszta będzie walczyć, ponieważ mentalność tych ludzi, tak samo jeśli mówimy o tym, że mówimy o działaniach Hezbollahu, to są powiedzmy dość podobne organizacje, poza tym, że jedni to szyici, drudzy sunnici, ale w tym myśleniu, że oni, czyli Hamas, Izrael, zwyciężą w tej wojnie z Izraelem, wojnie, która trwa już wiele, wiele lat, nawet jeśli to nie oni, nie ja, ale mój kolega, moje dziecko, mój syn, który po mnie pójdzie walczyć. Ja mogę zostać zabity, ja jako bojownik Hamasu czy też Hezbollahu, ale organizacja wygra. Nawet jeśli będzie trzeba czekać kolejnych 100 lat. To jest mniej więcej taka mentalność, w związku z tym ci ludzie nie boją się śmierci. To założenie, że Izrael zostanie pokonany, jest dosyć absurdalne, bo ono nie ma żadnych przesłanek merytorycznych, logicznych, ale to jest tego typu myślenie. W związku z tym ci ludzie są gotowi naprawdę oddać życie za Hamas i Hezbollah, bo mają zupełnie inny mindset.
To jest jedna rzecz. Druga rzecz to przemoc rodzi przemoc. Jeśli wyobraźcie sobie taką sytuację, że jesteście, macie lat kilkanaście, 14 niech będzie i wasza rodzina, jesteście Palestyńczykiem z Gazy. Jeśli wasza rodzina, tak czytam komentarze, które tutaj czytacie, które tutaj piszecie, jeśli wasza cała rodzina zginęła w bombardowaniu, do tej pory ta rodzina i wy sami to byliście osobami nieangażującymi się w politykę, w walkę zbrojną, żyliście sobie po prostu spokojnie w Gazie, chcąc chodzić do szkoły, uczyć się, studiować, cokolwiek. I nagle izraelskie pociski zabijają całą waszą rodzinę i tylko ja jeden przeżyłem. No to w naturalny sposób natychmiast wstępuję do Hamasu czy do innych bojówek i chwytam za broń. Z wściekłości, z poczucia zemsty, zemsty za to, co zrobił Izrael. Takich ludzi, którzy stracili całe rodziny, albo ludzi, którzy stracili dzieci, którzy stracili krewnych, jest bardzo dużo. To są tysiące osób w Gazie. I te tysiące osób teraz chwytają za broń, mimo że kiedyś nigdy by tego nie zrobiły, bo przemoc rodzi przemoc. Zobaczcie, co się dzieje też po izraelskiej stronie. Przeważająca większość Izraelczyków chce zrównania z ziemią Gazy. Zresztą to jest też ciekawe, co dzieje się w tej chwili w izraelskich mediach, gdzie nie zobaczycie informacji o tym, ile mieszkańców Gazy zginęło, jaka jest sytuacja humanitarna. Zobaczycie tylko i wyłącznie informacje o Hamasie, tylko i wyłącznie informacje o tym, ilu żołnierzy izraelskich zginęło. Tam kompletnie nie ma drugiej strony. To jest świat, który nie istnieje, bo izraelskie media po prostu go nie przekazują, bo uznają, że nie trzeba, bo to wynika trochę z takiego patrzenia na Palestyńczyków, że Palestyńczyk to jest jak taki robak, to nie jest człowiek, to nie jest stworzenie. W drugą stronę jest zresztą to samo, bo Izraelczyk to okupant. Przypomnijcie sobie, jak nasi dziadkowie, pradziadkowie, czy też babcie, prababcie traktowały Niemców hitlerowskich. To był okupant, to nie był człowiek. I to mniej więcej jest w dużym skrócie, w dużym uproszczeniu podobny mindset. A skoro żadna z tych stron nie traktuje drugiej strony jak ludzi, no to są to ludzie i z jednej i z drugiej strony gotowi zrobić wszystko, żeby tylko zetrzeć Izrael z powierzchni ziemi, żeby zetrzeć Gazę z powierzchni ziemi. I ta spirala nakręca się już od lat. Pytanie kolejne. Czy Izrael wiedział o tym, co ma stać się 7 października 2023 roku? Czy było to zaplanowane? Mówimy na przykład o zdjętych patrolach przy granicy z Gazą, zdjętych patrolach wojskowych od pewnego czasu, o tym, że reakcja wojska, kiedy bojownicy Hamasu wdarli się do Izraela, była spóźniona. Na te wszystkie pytania precyzyjnie odpowiada film, do którego link widzicie teraz na górze ekranu, jeśli oglądacie nas już post factum, na YouTubie oczywiście. Czy Izrael wiedział? Po części wiedział, ale nie zareagował. To jest dokładnie wytłumaczone w tym naszym filmie, o którym mówię. Wiedział, ale nie zareagował nie dlatego, że nie chciał, nie dlatego, że spiskowe teorie, tylko dlatego, że zlekceważył te sygnały, które co prawda były one bardzo jasne, ale mówiły właśnie o tym, że Hamas może chcieć szturmować Izrael. Poza tym Izraelczycy myśleli sobie, że mają tak świetny system zabezpieczeń, że nic nie jest w stanie go pokonać i tak dalej, i tak dalej. Ta buta, to poczucie zaufania nowoczesnej elektronice, ale też, to są rzeczy, które ich zgubiły, ale też trzeba pamiętać, i to jakby myślę rozwiewa te teorie spiskowe, że Izrael o tym wiedział, że celowo dopuścił, żeby mieć pretekst na najechanie Gazy. Nie, nawet Benjamin Netanyahu, który jest super cynicznym politykiem, myślę, że nie wiedział nic na ten temat, nie wiedział nic, czy też jakby zbagatelizował, ale nie było to celowe po to tylko, żeby mieć pretekst na najechanie Gazy. Z prostego powodu. W Izraelu były wtedy święta. W Izraelu, jak są święta, to większość ludzi odpoczywa, żołnierze też częściowo są na wolnym, czyli jest zmniejszona obsada. To, że było mniej patroli przy granicy z Gazą, to, że reakcja wojska była spóźniona, wynikało z tego, że część żołnierzy była po prostu w domach, miała wolne. Politycy, pamiętajmy, że to, co stało się, czyli ten początek wojny, czyli szturm Hamasu na Izrael, a potem dopiero, jak pamiętamy, Izrael zaatakował Gazę, nastąpił w sobotę. W sobotę, czyli w szabat,
w dodatku w czasie świąt, co oznacza, że nawet spora część ministrów izraelskiego rządu była odcięta od telefonów komórkowych. To między innymi możecie zobaczyć w tym filmie, do którego link był przed chwilą. Polecam Wam go serdecznie. Stąd taka spóźniona reakcja. Po prostu dlatego, że były święta, ludzie byli w domach, ludzie mieli zupełnie inny tryb funkcjonowania i tak to właśnie wyglądało. Kolejne pytanie. Ile jeszcze musi się wydarzyć, do czego musi posunąć się jeszcze Izrael, by opinia międzynarodowa zareagowała w odpowiedni sposób? To się powoli zmienia. O ile po doświadczeniach II wojny światowej, po doświadczeniach Holokaustu, opinia międzynarodowa, głównie Zachód, no i Amerykanie również, nie tylko Zachód Europy, żyli w takim poczuciu winy w stosunku do Izraela i Izrael bardzo wiele dostawał, był najważniejszym sojusznikiem Zachodu w regionie, o tyle teraz się to zmienia. Teraz, czyli po 2023 roku, bo do tego 2023 roku, nawet jeśli Zachód bardzo nie lubił skrajnego już w tej chwili Benjamina Netanyahu, to jakoś go tam tolerował, no bo to Izrael, bo wspólne interesy i tak dalej, i tak dalej. To się zmienia po tym, jak z Gazy napływają kolejne obrazki o mordowanych dzieciach, o tym, jak obrazki pokazujące duże bloki, w których mieszka kilkaset osób, które zostały trafione potężną bombą, z których to bloków nic nie zostaje. Te wszystkie historie o wolontariuszach również, którzy są zabijani w Gazie, wolontariuszach niosących pomoc. To wszystko wpływa na to, że opinia na Zachodzie jest dużo mniej przyjazna Izraelowi niż była. Pamiętajmy o tym, że w Izraelu rządzi teraz skrajna prawica, w Wielkiej Brytanii rządzi lewica, w Stanach Zjednoczonych rządzi lewica, przynajmniej w momencie, kiedy nagrywam tego live'a. I jest też dużo ruchów lewicowych na uczelniach. Pamiętamy te protesty na uczelniach w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, także w Polsce, tych propalestyńskich protestach, które kończyły się zamieszkami i zadymami, bo młodzi ludzie są dużo bardziej w tej chwili propalestyńscy niż ich ojcowie czy dziadkowie. I stąd ta opinia się zmienia. Zresztą spora część polityków nawołuje do tego, żeby na przykład wstrzymać dostawy broni do Izraela, bo trzeba Wam wiedzieć, chociaż część z Was to doskonale wie, że Izrael bez broni, bez pomocy finansowej z Zachodu i bez broni byłby po prostu bezbronny i zostałby zmieciony z powierzchni ziemi, choćby przez te rakiety, które z Gazy czy z Libanu spadają na Izrael, które są przechwytywane i strącane właśnie dzięki wyposażonej technologii w amerykańskie bomby albo w bomby, które są finansowane przez Amerykanów czy przez Zachód. Stąd też Izrael bardzo w tej chwili sobie, by tak powiedzieć, pogrywa. I to widać w tym, jak zmienia się nastawienie opinii publicznej. Politycy na razie jeszcze nic z tym nie robią, albo nic wielkiego nie robią, ale myślę, że to jest kwestią czasu, kiedy zapadną takie decyzje, a już choćby w Wielkiej Brytanii część polityków domagała się embarga na broń do Izraela. Ale jest to kwestią czasu, jeśli tak dalej to będzie trwało, kiedy w końcu ktoś zablokuje na przykład eksport broni, czy zrobi inny ruch, który będzie no, bardzo mocno Izrael podkopywał, jeśli chodzi o pieniądze, jeśli chodzi o obronność. Ostatnie pytanie, które dzisiaj przygotowałem, czy też Wy przygotowaliście, to jest pytanie, czy Izrael podpali teraz cały Bliski Wschód. Wojna w Gazie trwa od roku. Od kilkunastu dni trwa wojna w Libanie, też potężna wojna, z dużo potężniejszym niż Hamas z Hezbollahem. Tak jak powiedziałem, kwestią czasu jest atak na Iran, przynajmniej w momencie, kiedy nagrywam tego live'a, kiedy Wy go oglądacie, być może wiecie już znacznie więcej, bo ten atak może na przykład nastąpił, albo Izrael go, w co nie chce mi się wierzyć, odwołał. Tak spoglądam jeszcze na tego tableta mojego ze ściągami. W każdym razie Izrael zaatakował Liban, Izrael zaatakował cele również w Jemenie, bo tam rządzą sprzymierzeni z Iranem Huti. To w ogóle jest kwestia wojny, tak naprawdę wojny między Izraelem a Iranem toczonej od 1979 roku, czyli od momentu, kiedy Iranem rządzą radykalni ajatollahowie. Zresztą to jest też jeden z naszych odcinków podcastu, do którego link możecie znaleźć
na górze ekranu, jeśli oglądacie nas na YouTubie z opóźnieniem. No ale tak czy owak, wydaje się, że Izrael po pierwsze wydał wojnę wszystkim swoim wrogom na Bliskim Wschodzie, bo to już nie tylko Hamas i Hezbollah, ale także Iran. No i wydaje się, że Izrael zerwał się Zachodowi ze smyczy. Zachód, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja apelują do Izraela, żeby nie eskalował, zdając sobie sprawę, że Izrael ma prawo do samoobrony. Zresztą ten argument jest jak mantra powtarzany przez polityków izraelskich i chyba jest nadużywany, bo pytanie, czy prawo do samoobrony polega na tym, że w tej samoobronie za śmierć 1000 osób zabijać 41 000 na przykład. W każdym razie Izrael nie reaguje na te prośby. Kilka dni temu Emmanuel Macron mówił o tym, że Izrael powinien po prostu przestać. No i Benjamin Netanyahu w odpowiedzi, premier Izraela w odpowiedzi wylał wiadro pomyj na Emmanuela Macrona. Widać więc, że Izrael nie przejmuje się już niczym. Z drugiej strony bardzo mocno czeka na powrót Donalda Trumpa do Białego Domu. Pytanie, czy to nastąpi, bo jeśli Donald Trump wygra wybory prezydenckie, to wtedy ma przyjaciela w Waszyngtonie i te pieniądze na broń popłyną szerokimi strumieniami. Jeśli prezydentem zostanie Kamala Harris, będzie to wyglądało już zupełnie inaczej. Ale tak czy owak Benjamin Netanyahu idzie na całość. No i nie jest to wykluczone, że Izrael podpali Bliski Wschód. Następny odcinek podcastu zresztą chcę poświęcić właśnie temu, czy Izrael spowoduje już taką wojnę totalną na Bliskim Wschodzie, a jeśli tak, to jak to mogłoby wyglądać. Ale nie jest wykluczone, że nie zdradzę tego odcinka za bardzo, jeśli powiem, że nie jest to wykluczone, że Izrael może teraz podpalić Bliski Wschód dla swoich własnych interesów, żeby tak naprawdę po to, żeby Benjamin Netanyahu dłużej mógł utrzymać się przy władzy, bo wiemy, że taka wojna jest wojną na wyniszczenie i że nikomu się nie będzie opłacała. Ale jest to całkiem możliwe, ponieważ znowu Izrael wydał właśnie wojnę wszystkim swoim wrogom. Na zachodnim brzegu Palestyńczycy są w tej chwili też bombardowani, zamykani w gettach. Wojsko izraelskie jest dużo bardziej brutalne niż było kiedyś. W Gazie jest po prostu równanie z ziemią wszystkiego, co się rusza. W południowym Libanie również, a bomby spadają już nawet na część północnego Libanu, bo akurat Izrael uznał, że tam są na przykład bojownicy z Hamasu. Bomby spadają na Jemen. Pytanie, co stanie się z Iranem, a więc wszyscy ci najwięksi wrogowie Izraela w tej chwili są przez Izrael atakowani i dlatego też istnieje bardzo duże ryzyko, że ta wojna naprawdę się bardzo mocno niestety rozkręci, co odczuje również cała Europa. Oczywiście można by tak gadać godzinami, bo ta sytuacja na Bliskim Wschodzie cały czas się zmienia. Zresztą przypominam, że podcast Świat to jest miejsce, które specjalizuje się w Bliskim Wschodzie, więc jeśli macie ochotę jeszcze obejrzeć, posłuchać naszych materiałów z Bliskiego Wschodu i okolic, to zapraszamy bardzo serdecznie do subskrybowania kanału na YouTube, subskrybowania nas na Spotify'u, na Instagramie, na Facebooku. Wszędzie znajdziecie nas wpisując z wyszukiwarki Podcast Świat. Oczywiście bardzo Wam dziękuję za ten czas spędzony teraz, za tego live'a, za wszystkie Wasze pytania, wszystkie Wasze komentarze, których jest mnóstwo pod naszymi postami w mediach społecznościowych, ale także pod filmami na YouTube. Przypominam, że już wkrótce zresztą startujemy z nowym sezonem. Uwaga, będzie nowa oprawa. Bardzo zresztą ładna, już mi się bardzo podoba, więc zapraszam. Słuchajcie nas, oglądajcie, komentujcie, lajkujcie. I koniecznie mówcie o nas swoim znajomym, żeby ta nasza społeczność sobie rosła, bo myślę, że warto, zwłaszcza, że jest to ten rejon świata, który jest stosunkowo mało tak naprawdę znany i rozpoznany i mało jest też ludzi, którzy się tym naprawdę zajmują, a my chyba do takich należymy. Dziękuję bardzo. Do tematu Gazy i do tematu Libanu będziemy jeszcze wracać, choćby w następnym odcinku. Zatem zostańcie z nami i koniecznie oczywiście, jeśli już nas subskrybowaliście na YouTubie, do czego gorąco zachęcam, to włączcie jeszcze przycisk powiadomień, tak aby nie przegapić żadnego nowego odcinka. Dobrej nocy.